6 marca 1836 roku armia meksykańska zdobywa umocnioną misję w Alamo. W walce giną wszyscy obrońcy. To początek drogi do bitwy pod San Jacinto. Na początku XIX wieku Teksas był rozległą, ale słabo zaludnioną i gospodarczo zacofaną prowincją, należącą do Hiszpanii. W 1810 roku w Meksyku wybuchło antyhiszpańskie powstanie, które zakończyło się wywalczeniem niepodległości w 1821 roku. Nowe władze meksykańskie zezwoliły na osiedlenie się w Teksasie obywatelom Stanów Zjednoczonych, licząc na szybki postęp cywilizacyjny tej prowincji i związany z tym rozwój gospodarczy. Napływ amerykańskich osadników okazał się tak duży, że po kilkunastu latach stosunek ludności meksykańskiej do napływowych Amerykanów przedstawiał się jak 1:4. Amerykanie osiedlający się w Teksasie przywozili ze sobą jako siłę roboczą własnych niewolników, co było sprzeczne z prawem meksykańskim, które zakazywało niewolnictwa. Prowadziło to nieuchronnie do powstania na tym tle konfliktów. Amerykanie, czując swoją liczebną przewagę, coraz częściej łamali obowiązujące w Meksyku prawa. W konsekwencji władze meksykańskie postanowiły wstrzymać dalszy napływ osadników. Doprowadziło to do buntu osiedlonych już Amerykanów. Powołując się na obronę praw meksykańskiej konstytucji z 1824 roku stawili opór. Amerykanie wyparli Meksykańczyków z Teksasu. Prezydent Meksyku Antonio López de Santa Anna wie, że powstanie w Teksasie może dać mu sławę i popularność w Meksyku. Wyrusza osobiście do Teksasu, by stłumić rebelię. Tymczasem w marcu 1836 roku sam Houston zostaje wybrany naczelnym dowódcą teksańskich sił zbrojnych. Santa Anna przekracza Rio Grande i dzieli swoje wojska. Generał José de Urrea kieruje się na Goliad, gdzie stacjonują Teksańczycy pod dowództwem Jamesa Fannina. Santa Anna rusza pod San Antonio i misję Alamo. Szóstego marca zdobywa Alamo, mordując wszystkich 200 obrońców. Generał Urrea po kilku starciach z Fanninem zmusza go do kapitulacji, biorąc do niewoli blisko 400 jeńców, których przeprowadza do misji Goliad. 27 marca w niedzielę palmową zapada decyzja o wymordowaniu jeńców. Meksykanie wyprowadzają nieświadomych Teksańczyków poza mury misji Goliad. 342, w tym ranny James Fannin, zostają rozstrzelani przez żołnierzy meksykańskich. 28 marca Houston dowiaduje się o klęsce Fannina. Zdaje sobie sprawę, że armia, którą ma bezpośrednio pod swoim dowództwem, jest ostatnim bastionem niepodległego Teksasu. Siła ta jest jednak słabo wyszkolona i niezdyscyplinowana. Houston zarządza odwrót. Armia teksańska wycofuje się prawie 200 km. Santa Anna rozciąga swoje linie komunikacyjne i dzieli swoje wojsko. Zdobywa pali Harrisburg, gdzie przebywał rząd Teksasu, który uciekł kilka godzin przed przybyciem Meksykanów. Wydaje się, że bunt został stłumiony.
Tymczasem Teksańczycy Houstona chwytają meksykańskiego kuriera. Wiedzą, że Santa Anna rozciągnął swoje siły i na czele oddziału około 1400 ludzi zbliża się w kierunku sama Houstona. To jedyna okazja, na którą czekał Houston, krytykowany za unikanie bitwy. Obie armie spotykają się pod San Jacinto. 800 Amerykanów staje przeciwko 1400 żołnierzy Santa Anny. 20 kwietnia 1836 roku rozpoczynają się pierwsze utarczki na równinie w dorzeczu rzeki San Jacinto. 21 kwietnia 1836 roku Santa Anna jest bardzo pewny siebie, rozbija obóz, pozwala wypoczywać wojsku. Sam oddaje się uczcie narkotykowej i lub, jak twierdzą niektórzy, spędza upojne chwile obok pięknej kreolki Emily West. Tymczasem sam Houston w płomiennej mowie podrywa Teksańczyków do boju. Legendarnym okrzykiem "Remember Alamo, remember Goliath". Teksańczycy podchodzą pod obóz Meksykanów w szerokiej tyralierze. Amerykanie dysponują 2 armatami zwanymi bliźniaczkami, podciągając je, oddając salwę. Tyraliera rozciągnięta na 800 metrów rozpoczyna atak na meksykański obóz. Szybki szturm doprowadza do wtargnięcia Teksańczyków do obozu. Żołnierze Santa Anny wpadają w panikę, rozpoczyna się rzeź uciekających w stronę rzeki Meksykańczyków. Po 18 minutach jest już po bitwie. Santa Anna dostaje się do niewoli. W bitwie ginie 9 Amerykanów i 630 Meksykanów. Meksykański prezydent, by ocalić życie, zostaje zmuszony przez sama Houstona do uznania niepodległości Republiki Teksasu. 10 lat później Teksas staje się 28 stanem Zjednoczonej Ameryki.